Cześć wszystkim, z tej strony Kuszo. Dzisiaj trochę teorii. Odezwało się do mnie na priv dwóch naszych widzów, którzy mówili, że taktyka bardzo fajna, super z tymi szybkimi rushami, ich ulubione cywilizacje, dosyć łatwe w ogarnięciu. Niestety pojawia się problem. Na poziomie Silvera 3, o ile dobrze pamiętam, jest jeden z naszych widzów i ma on taki problem, że te pierwsze rusze nie zawsze wchodzą, no i później nie za bardzo wie, co ma robić. Przeciwnik wbija mu na eko, a on nie posiada takich jednostek, aby mógł właśnie zatrzymać armię przeciwnika. I otóż, drogi kolego, ten film jest właśnie skierowany do Ciebie, aby Ci po prostu pomóc, wspomóc, pokazać, jak można właśnie w bardzo łatwy sposób odpowiedzieć przeciwnikowi. W Age of Empires mamy trzy możliwości wygrania. Pierwszą z nich jest właśnie dojście do czwartej ery, wybudowanie cudu, obrona tego cudu przez 15 minut. No i wtedy wygrywamy gierkę, jeżeli przeciwnik w te 15 minut od budowy naszego cudu go nam nie zniszczy. Kolejne jest właśnie przejęcie tak zwanych secret sitesów, obojętnie jaką jednostką religijną. Musimy je właśnie przejąć tyle, ile jest na mapie. Widzimy właśnie w lewym górnym rogu, ile ich posiadamy. Możemy je przejąć właśnie wszelaką jednostką religijną, typu, nie wiem, mnichem, prałatem, kapłanem, utrzymać je przez 10 minut, wszystkie secret sitesy, i wtedy po tych 10 minutach również bierzemy i również wygrywamy. Kolejną, trzecią i najbardziej popularną metodą jest po prostu zalanie przeciwnika naszymi jednostkami militarnymi, czyli mieć po prostu większą, lepiej uzbrojoną armię niż nasz przeciwnik. A w tym właśnie problemie boryka się właśnie dwóch naszych widzów, za co bardzo mi miło, że właśnie do mnie napisaliście, zwróciliście o prośbę, i z miłą chęcią właśnie robię ten film właśnie dla Was i dla podobnych graczy, którzy właśnie jakby nie miałby kto im wytłumaczyć, co mogą zrobić, aby grać lepiej. Otóż, aby posiadać dobrą ekonomię, musimy cały czas brać i cały czas robić właśnie naszych wieśniaczków, w zależności od tego, jakim stylem gramy. Czyli przykładowo na początku, grając taką Anglią, będziemy potrzebowali dosyć sporo drewna, dlatego tak wysyłamy troszkę więcej jednostek na to drewno, gdyż tym drewnem musimy zbudować sobie właśnie domki, różnego rodzaju właśnie budynki militarne. No i tam będzie potrzebny przykładowo do tworzenia różnego rodzaju machin wojennych, nie wiem, drewnianego muru, jeżeli chcemy się otoczyć, do budowania wież, czy na przykład też farm, jeżeli jedzenie się właśnie na mapie skończy. Także zaczynajmy. Przede wszystkim na samym początku, po obejrzeniu właśnie tego filmu, radziłbym Wam wejść właśnie w grę Age of Empires, w zakładkę Single Player, gdzie będziecie mieli możliwość zagrania w sztukę wojny, gdzie możecie nauczyć się właśnie kontrować. Jeżeli jednak to Wam nie wystarczy, to zapraszam właśnie odpalić sobie, tak jak ja teraz, po prostu randomową gierkę, gdzie jesteście tylko i wyłącznie Wy, ustawić sobie właśnie możliwość maksymalnych surowców, jak i dać pozwolenie właśnie w tej grze, aby użyć kodu. I ja właśnie w tym momencie pokażę Wam, jak można bardzo fajnie właśnie na tym kodzie grać. Wpisujemy inna IFI, tak jak widzicie, klikamy Enter i nasze jednostki od razu biorą i od razu się tworzą. Nasze budynki od razu biorą i zostają tworzone, co nam właśnie pozwoli skrócić czas i o wiele szybszym nauczyć się właśnie tego wszystkiego. Także zaczynając, w opisie filmu wezmę i podrzucę Wam kalkulator, w którym będziecie mogli sprawdzić, ilu wieśniaków musi być na danym surowcu, aby przykładowo cały czas właśnie robić wieśniaków i lancjerów. Plus do tego możemy sobie dać, nie wiem, jeszcze łuczników i wtedy będziemy po prostu mieli odpowiedź, do czego musimy właśnie dążyć. Z czasem
Taka umiejętność weźmie i przyjdzie po prostu do nas sama, no jednak potrzebujemy praktyki. Ale właśnie bardzo polecam ten kalkulator. Link do niego właśnie będzie w opisie filmu. Przechodząc dalej, bo właśnie Eko już mniej więcej omówiłem, na tym kalkulatorze weźmiecie sobie, zobaczycie. Przechodzimy do drugiej ery. Będziemy musieli sobie wybrać budynek taki, jaki chcemy. No zazwyczaj już mniej więcej wiemy, jak chcemy grać. Na takich customach możemy sobie właśnie wypróbować budynki, których właśnie nie używamy, a chcielibyśmy sprawdzić. Jest to właśnie bardzo fajnie. My pójdziemy sobie właśnie standardowo pod naszą szkołę kawalerii. Wybuduję sobie też od razu wszystkie budynki militarne. Tutaj wieśniaczkiem wybuduję sobie właśnie Instytut Królewski. Kolejnym wieśniaczkiem wezmę i wybuduję sobie kuźnię. Zbudujemy sobie również kościół. O właśnie, i jeszcze czwarta era. Teraz wytworzymy sobie po jednej, każdej jednostce. To mamy. I teraz tak, najprostsza rzecz, jaką właśnie możemy sobie zrobić na w takiej gierce, aby wziąć i aby się poduczyć, to możemy sobie właśnie wziąć wszystkie jednostki i sprawdzić po prostu, jakie są ich plusy, a jakie są ich słabe strony. Możemy to zrobić klikając właśnie na daną jednostkę, jaka nas interesuje, i przejść do jego awataru. I tutaj mamy właśnie nazwę jednostki, jej plusy, jak i jej minusy. I w każdej jednostce będziecie mieli napisane, co jest jej dobrą stroną, jak i co tą jednostkę kontruje. W tym wypadku mamy królewskiego rycerza, który jest silny w walce w zwarciu, ale jest kontrowany właśnie przez włóczników i kuszników. I teraz gramy sobie taką Francją. Mamy właśnie królewskiego rycerza, podoba nam się ta jednostka bardzo i chcemy nią grać. Ale właśnie przeciwnik będzie cały czas robił włóczników i kuszników. I co mamy wtedy zrobić? I wtedy szukamy sobie po prostu jednostki, która kontruje włóczników i kuszników. I otóż posiadamy łucznika i łucznik jest właśnie kontrą na naszego pikiniera, na naszych włóczników. Ale jest nieskuteczny przeciwko celom opancerzonym, czyli właśnie takiej ciężkiej jeździe bądź rycerzom. I właśnie mamy zaznaczone, że jest właśnie kontrowana przez jeźdźców. Poza tym posiadamy właśnie kanoniera, który posiada bardzo duże obrażenia, ale jest właśnie bardzo wysoki koszt, mała szybkość ruchu, kontrują ją jeźdźcy. Posiadamy samego jeźdźca, który ma bardzo dużą szybkość ruchu, słaba przeciwko jednostkom walczącym w zwarciu, kontrują ją włócznicy. I posiadamy takiego zbrojnego i właśnie bierzemy i czytamy sobie, co na niego jest właśnie dobre. Do tego posiadamy jeszcze właśnie kusznika i naszego samego pikiniera. I teraz każda jednostka właśnie jest silna na drugą jednostkę, ale słaba na trzecią. Czyli wychodzi na to, że Age of Empires to jest takie trochę bardziej dokokszone, takie papier, kamień, nożyce. I aby właśnie zwiększyć naszą możliwość, skuteczność ataku, nie możemy przykładowo posłać 50 jazdy na 50 włóczników, no gdyż jazda po prostu przegra, bo jazda jest kontrowana właśnie przez naszych rycerzy. I może to być też ten problem. Jednakowoż jeżeli ten problem to nie jest, to może są to ulepszenia. W kuźni posiadamy ulepszenia właśnie, no praktycznie na wszystko. Posiadamy właśnie, aby zwiększyć nasz atak o +1 ze strzał. Posiadamy, aby zwiększyć nasz pancerz na strzały o +1. Tak samo mamy na miecze. No akurat Francja nie posiada jeszcze, aby zwiększać o +1 obrażenia od miecza, ale to już inne nacje. Dodatkowo w różnego rodzaju budynkach, w tym wypadku jest to Instytut Królewski, czyli budynek trzeciej ery, posiadamy ulepszenia takie jak królewskie linie krwi, czyli zwiększa wytrzymałość wszystkich jednostek kawalerii. I tutaj jest właśnie we Francji taki plus, że to ulepszenie w innych cywilizacjach jest dostępne dopiero od czwartej ery.
w uniwersytecie, tak. A we Francji jest właśnie w trzeciej erze. Dodatkowo budynek Instytut Królewski zapewnia nam właśnie ulepszenia. No i są one o 30% tańsze. I właśnie bardzo ważne jest, aby w zależności od tego, czym gramy, bo możemy na przykład grać sobie takimi zbrojnymi i do tego jeszcze kusznicy. I to będzie nasz po prostu team comp, jaki będziemy właśnie grali na przeciwnika. Bo na przykład naszym scoutem wypatrzyliśmy, że przeciwnik zrobił całą armię pikinierów. No i do tego właśnie jeszcze weźmiemy i zrobimy sobie kuszników, żeby w razie czego jak przeciwnik weźmie i zrobi jeszcze ciężko zbrojną jazdę, żeby właśnie też mieć odpowiedź. Łucznicy nie są wymagani, ale też są mile widziani, jednak bardziej polecałbym wtedy kuszników właśnie do zbrojnych, gdyż o wiele lepiej się uzupełniają niż taki zbrojny właśnie z łucznikiem. Dodatkowo właśnie robiąc właśnie te ulepszenia, polecałbym właśnie na strzały. Jeżeli planujemy grać takimi Anglikami i wiemy, że łuk, ogólnie jednostki dystansowe będą naszą główną bronią, no to planuję właśnie w pierwsze co właśnie robić ulepszenie na damage od strzał +1, jak i w późniejszym czasie obrona damage'a. Ale tutaj na melee atak, czyli na te jednostki w zwarciu, które nie mają ataku dystansowego, można robić, ale nie w pierwszej kolejności to na pewno. Dodatkowo właśnie posiadamy ulepszenia w koszarach dla naszych jednostek walczących wręcz. W strzelnicy posiadamy właśnie ulepszenia na nasze jednostki dystansowe. I w stajni posiadamy ulepszenia do naszych jednostek konnych. Również są to bardzo ważne ulepszenia i prawdopodobnie przegrywacie przez to, że te ulepszenia nie są również zrobione. Dodatkowo musimy pamiętać o naszych ulepszeniach na eko, takim przykładowo młynie, przykładowo też w takim tartaku, jak i w takiej kopalni, aby właśnie również brać i również robić takie ulepszenia, które pomagają nam przyspieszyć właśnie naszą ekonomię o te ulepszenia i o wiele szybciej jakby ją napędzać. Tutaj mamy właśnie w kopalni zwiększyć szybkość wydobycia złota i kamienia przez mieszkańców o 15%. I to jest tylko i wyłącznie na drugą erę. Później mamy kolejne 15% i kolejne 15%. Czyli mam już w czwartej erze mam już 45% szybkość wydobycia złota bądź kamienia. I to jest naprawdę opłacalne i bardzo fajnie jest właśnie robić te ulepszenia wraz z nastaniem kolejnej ery. To samo tyczy się właśnie składu drewna i to samo właśnie tyczy się młynu. Jeżeli chodzi o młyn, możemy tutaj pójść różnymi ścieżkami. Jeżeli gramy taką Anglią, będzie nas najbardziej interesowało właśnie ogrodnictwo, jak i ulepszenie taczki. W pierwszej erze nie polecałbym tego robić, ale w drugiej jak najbardziej już tak. Grając taką Francją, bardziej będzie nas interesowało właśnie taczka i techniki przetrwania. Głównie z tego względu, że grając Anglią, koszt farmy wynosi 37 drewna, a grając Francją, no już 75, więc fajnie jest posiadać farmę grając Francją, jednakowoż no, jest to dosyć drogi biznes i o wiele lepiej, bardziej optymalne jest, aby właśnie na początku zbierać sobie jedzonko z takich owiec bądź jagód, jeleni, jeżeli mamy właśnie obok siebie. I wtedy właśnie robimy sobie techniki przetrwania, które zwiększają szybkość pozyskiwania mięsa przez mieszkańców o 15%. I właśnie taczka, jak i techniki przetrwania są to ulepszenia tylko i wyłącznie jednopoziomowe, czyli robimy sobie w tam pierwszej erze, czy tam w drugiej ulepszenia właśnie na taczkę i na techniki przetrwania. I już mamy je z głowy, nasi mieszkańcy właśnie optymalnie biorą i zbierają jedzonko właśnie z takich jeleni, jak i owiec. Tutaj taką ciekawostkę wprowadzę, że nasi wieśniacy
zbierają o wiele szybciej pożywienie z takich owiec, jak i jeleni, niż z takich jagód. Także na początku, jak nie gracie Anglią i nie macie bardzo no, darmowej praktycznie farmy, no to polecałbym właśnie zbierać w pierwszej kolejności owce, a później, jeżeli tych owiec zabraknie, to poszukać właśnie gdzieś jeleni wokół nas, a dopiero później przejść się na jagody. Jeżeli sytuacja na to nie pozwala, jagody też są spoko, ale owce i jelenie wygrywają na to. Omówiliśmy już sobie właśnie ulepszenia eko, ulepszenia właśnie w kuźni, jak i w wyznaczonych właśnie jednostkach i budynkach militarnych. Dodatkowo w czwartej erze posiadamy uniwersytet. Uniwersytet jest to właśnie o tyle bardzo fajny budynek, gdzie posiadamy właśnie ulepszenia do każdej naszej jednostki. Znaczy tak bardziej ogółowo do każdej jednostki, czyli do piechoty walczącej w zwarciu, do naszych jednostek dystansowych, do naszych jednostek oblężniczych, jak i do naszej kawalerii. I to jest właśnie to, co wcześniej mówiłem, że w każdej innej cywilizacji posiadamy po prostu to ulepszenie na kawalerię w czwartej erze, a we Francji właśnie budując Instytut Królewski posiadamy to ulepszenie już w trzeciej. Dodatkowo bardzo bym polecał już w czwartej erze zrobić właśnie ulepszenie magazyn dziesięcin, gdzie po prostu dane relikty, które są w naszym właśnie klasztorze bądź jakimś budynku religijnym, produkują właśnie dla nas dodatkowo co minutę 30 żywności, 30 drewna i 30 kamieni. I to jest tylko i wyłącznie przez jeden relikt. Także mamy klasztor w trzeciej erze, w zależności też właśnie jaką cywilizacją tutaj nazwa będzie inna. Bierzemy i staramy się zebrać jak najwięcej reliktów, które są na mapie, gdyż generują one złoto, a wraz z tym ulepszeniem generują nam wszystkie jednostki, wszystkie surowce, jakie potrzebujemy. Dodatkowo polecałbym stawiać właśnie warsztat, w którym posiadamy jednostki oblężnicze i są one właśnie dla nas bardzo wręcz kluczowe podczas takich starć. Dają nam właśnie bardzo dużą przewagę. Przykładowo, Springguardy jest to jednostka do zadań specjalnych, niszczy przeciwne machiny oblężnicze i bardzo nam to ułatwia. Robiąc sobie ulepszenie właśnie do tego, zwiększa zasięg Springguard o 2 pola i zwiększa ich szybkość ataku o 25%, dzięki czemu posiadając takie Springguardy właśnie z tym ulepszeniem możemy na o wiele większą odległość zniszczyć właśnie machiny oblężnicze wroga, co naprawdę da nam przewagę w walce. Później posiadamy Mangonellę. W prostym tłumaczeniu jest to po prostu katapulta, która bierze i zadaje obrażenia obszarowe i jest właśnie bardzo dobra, aby wspomagać naszą armię na pierwszej linii ataku, gdyż jak widzicie skuteczna przeciwko dużym grupom jednostek. Czyli jak po prostu kumulują się i napierdzielają się wasi ciężkozbrojni z przeciwnymi ciężkozbrojnymi, taka Mangonella no musi być wręcz na wyposażeniu waszej armii. Robimy sobie właśnie do niej ulepszenie, które zwiększa szybkość ataku Mangonelli o 25%, co jest naprawdę bardzo przydatne. Kolejny z nich posiadamy Trebusz. Grając Anglią będziemy mieli tutaj właśnie dodatkowe ulepszenie, będzie to chyba amunicja rozpryskująca, bądź coś podobnego, że Trebusz właśnie bierze i strzela punktowo, plus jeszcze dookoła zadaje tam jakiś damage. Trebusz jest to właśnie bardzo fajna jednostka do niszczenia różnego rodzaju budynków obronnych przeciwnika, typu właśnie Town Center, typu jakieś kipy, czyli zamki. Jest droga, jest bardzo wolna, ale możemy sobie właśnie wziąć i zrobić sobie ulepszenie. Oj, przepraszam, to nie to, to jest to. Zwiększenie właśnie ruchu o te 15%. Dodatkowo możemy zrobić sobie ulepszenie geometria,
która zwiększa o 20% damage naszych trebuszy. Również jest to dobra jednostka, jednakowoż droga, no i sytuacyjna. Przeciwnik musi naprawdę wziąć i obudować się tymi, nie wiem, wieżami, twierdzami i tak dalej, no, żebyśmy właśnie zagrali te trebusze, żeby były właśnie one opłacalne, bo o wiele bardziej opłaca się taki taran za 250 drewna. I właśnie mowa o taranie. Taran to jest właśnie jednostka, którą możemy robić nie tylko z warsztatu. Możemy ją właśnie również robić w kuźni, robiąc sobie w drugiej erze ulepszenie inżynierię oblężniczą. I wtedy nasze jednostki piechoty będą mogły właśnie brać i robić te tarany. Dodatkowo przytamy armatę, które bierze i to jest coś takiego właśnie jak trebusz. Ma podobny właśnie zasięg ataku. No, jest właśnie o wiele droższy, jak widzicie, ale jest też o wiele lepszy. Strzela o wiele szybciej, zadaje większe obrażenia, no i właśnie służy do burzenia budynków przeciwnika, typu właśnie jakieś obiekty wojskowe, jakieś mury, żeby nasza armia mogła wziąć i mogła się przedrzeć do środka przeciwnika. No i ostatnie, we Francji, są to organki śmierci. Właśnie wezmę i pokażę. Wygląda to właśnie tak. I jest to bardzo fajna jednostka, no tylko, jakby to powiedzieć, trzeba nią trochę umieć grać. Z tego względu, że ma ona bardzo krótki zasięg i jest bardzo niska wytrzymałość na obrażenia dystansowe, ale może trafić, po prostu strzela jedną salwą, gdzie może trafić wiele celów i naprawdę takie dobre organki użyte dobrze normalnie przechylają szale właśnie zwycięstwa na naszą stronę. Wybraliśmy jedną jednostkę, zmarły dwie. Ma trochę dłuższy czas przeładowywania, no ale właśnie w zależności od kompozycji zobaczymy, jak nam to wyjdzie. To by było na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, to jak najbardziej zapraszam do pisania w prywatnej wiadomości bądź w komentarzach. Myślę, że właśnie to, co Wam teraz pokazałem, powinno Wam właśnie wystarczyć, aby pamiętać, jak robić kontrę, czyli właśnie wchodzimy sobie na taką sztukę wojny, bądź na takiego customa i sobie po prostu patrzymy, co jest, jaką kontrą na co, bądź właśnie rozgrywamy grę na bota. Bot właśnie bardzo fajnie gra kontrami i możemy sobie przykładowo, robiąc sobie taką jazdę, przeciwnik będzie robił właśnie, czy bot będzie robił pikinierów, wtedy sobie możemy dograć łuczników i właśnie bardzo fajnie i szybko nauczyć się robić kontry. Dodatkowo przypominam jeszcze raz właśnie o ulepszeniach, które naprawdę ratują tyłek, jak i o naszych machinach wojennych. Na ten moment ode mnie to tyle. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć.